Woda Audi. Po jej wypiciu chodzi się na czworaka. Bo wiecie, quattro. Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Audi A6. Audi A6 pojawiło się w 1994 roku, zastępując model 100. W zasadzie to odmiana po faceliftingu Audi 100 generacji C4 dostała właśnie nową nazwę, czyli Audi A6. Czyli Audi 100 C4 stało się Audi A6 C4. Od tego czasu minęło 30 lat, a A6 doczekało się kolejnych 4 generacji, dochodząc do oznaczenia C8. W zasadzie to można powiedzieć, że 29 lat, bowiem w 2023 roku szef Audi ogłosił, że nowe Audi A6 to będzie Audi A7. Zresztą, podobnie jak nowe Audi A4, to będzie Audi A5. Tym samym następna generacja Audi A6 to nie będzie po prostu A6, a A6 e-tron. Rozumiecie, prawda? To dobrze, bo ja średnio. Ale w dużym skrócie, Audi stwierdziło, że od teraz wszystkie modele z parzystymi numerami w nazwie to będą modele aut elektrycznych, a nieparzyste to będą spalinowe. I tym samym po 30 latach nastąpił koniec Audi A6, a pojawiło się Audi A6 e-tron. Zgadza się, nazwa no niby podobna, ale to e-tron oznacza, że od teraz nowe Audi A6 jest już tylko elektryczne. Tak, tylko elektryczne. Na szczęście, wizualnie tego nie widać, chociaż nowe A6 wygląda nieco dziwnie, zwłaszcza z przodu. I dziwnie to jest delikatnie powiedziane, bo mi się kompletnie ten przód nie podoba. Przednie reflektory mają kształt, który przywodzi nam na myśl Hyundai albo i BMW i moim zdaniem nie pasuje to do Audi. Znajomy, jak zobaczył ten samochód, to stwierdził, że przód wygląda tak, jakby cię znał, ale nie pamiętał skąd. I faktycznie, ma rację. Audi ma jakby zmrużone oczy. Z tyłu moim zdaniem jest dużo lepiej, choć i tutaj nie obyło się bez kontrowersji, bowiem jest świecący się znaczek Audi. Nie jest to dodatkowe światło stopu, tylko taki świecący na stałe ozdobnik. Na stałe, jak oczywiście wybierzemy te lepsze lampy, bo w podstawie Audi A6 nie ma świecącego znaczka. I jak wybierzemy te lepsze lampy, to nie da się go oficjalnie wyłączyć, to znaczy nie ma do niego takiej opcji. Nieoficjalnie oczywiście pewnie można wypiąć wtyczkę, bezpiecznik albo go wykodować. Coś czuję, że to nowa moda tuningowa i coraz więcej starych Audis będzie miało taki świecący znaczek. Ale tył w nowym A6 już wygląda dużo lepiej niż przód, tak samo jak i profil. Z przodem mam problem, no ale to kwestia gustu. Nowy A6 ma też bajer, jakim jest możliwość włączenia różnych sygnatur świetnych. Mamy aż 8 do wyboru. Miły akcent, chociaż lepsze jest to, jak dobrze te światła świecą. W nocy strumień światła jest bardzo długi i jasny, to jest świetne. Testowana odmiana ma też pakiet S-Line, czyli ten usportowiony, chociaż różnice pomiędzy zwykłą odmianą a S-ką są wręcz znikome. Zresztą podobnie jest, jak wybierzemy odmianę S6. Również bardzo ciężko ją odróżnić od zwykłego Audi A6. A szkoda. Nowy A6 może też mieć cyfrowe lusterka, ale to na szczęście jest opcja. Nowością jest za to, że te lusterka są teraz elektrycznie składane, bo na przykład w Q8 e-tron są one również cyfrowe, ale są składane ręcznie. I spokojnie, tak jak mówiłem, te lusterka to opcja. I bardzo dobrze. Wizualnie uważam, że poprzednie Audi A6 było dużo ładniejsze, o ile tak można mówić, bo tak jak mówię, wersja e-tron to nie jest następca Audi A6, tylko już jest inny model. No ale pozwolicie, że ja i tak będę do niego porównywał, więc pora na wymiary. A, jeszcze jedna uwaga. Ja testuję wersję kombi, czyli Avant, ale też jest oczywiście odmiana nie kombi. I tutaj też pewna zmiana, specjalnie mówię nie kombi, bo to już nie będzie sedan, tylko sportback, czyli liftback. Koniec uwagi, przechodzimy do wymiarów. Nowy Audi A6 ma 4,92 m długości, 1,92 m szerokości oraz 1,53 m wysokości. Rozstaw osi to 2,94 m, a prześwit wynosi od 10 do 14,5 cm, bowiem samochód jest zawsze wyposażony w pneumatykę, która ma możliwość regulacji wysokości. Dla porównania, spalinowe Audi A6 było o 1 cm dłuższe, 4 cm węższe oraz 3 cm niższe. Rozstaw osi miało krótszy o 2 cm, czyli wymiary są bardzo zbliżone. W takim razie pora na bagażnik. I jak przystało na dobrego elektryka, A6 ma frank, czyli przedni bagażnik, idealny na kable do ładowania czy jakieś małe zakupy. Pojemność tego bagażnika to 27 litrów. Tutaj też jak widzicie jest dostęp do części elektroniki, jak i do płynu do spryskiwaczy.
I w opcji ten przedni schowek można otwierać gestem. Na zewnątrz samochodu trzeba ręką smyrnąć element pomiędzy bagażnikiem i grillem. W tym egzemplarzu niestety nie było tej opcji. W takim razie pora na normalny bagażnik. Pojemność tego kufra to 502 litry, czyli o 60 litrów mniej niż odmiana spalinowa, co jest małą różnicą. Sama szerokość klapy też jest niewiele mniejsza, bo zarówno klapa, jak i sam bagażnik są o 3 cm węższe oraz bagażnik jest teraz o 9 cm krótszy. Stąd też te 60 litrów mniej bagażnika. Ale i tak jest on wystarczający oraz ma drugie dno, gdzie pod spodem jest schowek przeznaczony głównie na zestaw naprawczy czy klucze. Chociaż coś małego się tam jeszcze pewnie zmieści. Poza tym w bagażniku znajdziemy 2 haczyki na zakupy, gniazdo pod zapalniczkę, boczne przegródki czy gumy mocujące. I żeby kluczyk nie był taki smutny, jak widzieliście na początku, to jak widzicie można dokupić obudowy. Kurczę, no w premium to powinno być od razu ładnie obudowane. Miło, że z tego poziomu składamy tylne oparcia i mamy niemal idealnie płaską powierzchnię. Wskakujemy więc na tył. No i to jest największe moje zdziwienie, bowiem jest to największa wada tego samochodu. Po pierwsze, nie mam co zrobić ze stopami, jak mam zimowe buty, bo te nie mieszczą się pod fotel kierowcy. Po drugie, zobaczcie jak mam wysoko nogi, które nie opierają się dobrze na siedzisku. Po trzecie, nie ma cykorłapek, czyli rączek, żeby się złapać na górze. A po czwarte, popatrzcie na ten plastik w koło klamek. No jest on straszny. Nawet wsiadanie, czy wysiadanie przy moim wzroście 186 cm jest niezbyt wygodne. Otwór jest mały i ciężko się wsiada i wysiada. Przy tak dużym aucie to aż dziwne jak tu jest niewygodnie. Na szczęście się mieszczę, chociaż w spalinowej odmianie było jeszcze o 3 cm więcej miejsca na głowę. Do dyspozycji mamy podłokietnik z miejscami na napoje, są oddzielne nawiewy, strefa klimatyzacji czy podgrzewanie kanapy oraz gazetowniki. Nad nami jest też ten magiczny dach ze zmienną przezroczystością. Jeździłem z takim dachem w innych markach i to się naprawdę sprawdza nawet w lecie. I to puste miejsce przy klamkach jest podobno zostawione na rynki, gdzie tutaj jest wymagana m.in. blokada otwierania tylnych drzwi. Dobra, to wskakujemy do przodu. Tutaj jest oczywiście najwygodniej, a fotele w odmianie S-Line świetnie wyglądają i są bardzo wygodne. Tylko ponownie minus, siedzimy naprawdę wysoko, czując się jak w jakiejś uterenowionej wersji. To jest spowodowane moim zdaniem akumulatorami w podwoziu i samą płytą podłogową, która jest po prostu grubsza. Stąd też jest mniej miejsca na głowę z przodu o te 4 cm niż w spalinowej wersji A6. Ta płyta podłogowa sprawdza się idealnie do SUV-ów, bo tam zawsze się siedzi wyżej, ale w takim aucie jak to, no widać to jest wada. Siedzi się wyżej i traci się nieco miejsca na głowę. Dobra, to pora na deskę rozdzielczą. Na deskę, gdzie może być 5 ekranów. Tak, 5. Aż dziwne, że nie ma lusterka środkowego w formie cyfrowej, wtedy byłoby ich 6. 6 jak Audi A6. Ale w zasadzie jest ich 5 jak Audi A5. Bo nowe Audi A5 ma niemal takie samo wnętrze jak nowe Audi A6. Ale spokojnie, 3 ekrany z tych 5 w Audi A6 to opcja, czyli te 2 boczne ekrany będące lusterkami cyfrowymi odpadają oraz ekran po stronie pasażera. I żadnego z nich nie polecam. Zaoszczędzicie czas i nerwy, zwłaszcza przy lusterkach. Same lusterka są super zrobione, prosto się je ustawia, bo można to robić paluchem na ekranie, jak i klasycznie przyciskiem, żeby ich nie wypalcować. Mają świetną jakość i to zarówno w dzień i w nocy oraz się nie brudzą tak szybko, a jeździłem i w śniegu, i w deszczu i było zawsze bardzo dobrze widoczne. Problemy zaczynają się pojawiać, jak manewrujemy po parkingu, bo wtedy kompletnie nie potrafimy ocenić odległości i zaczyna się robić nerwowo. Lepiej więc wybrać zwykłe lusterka. I ciekawostka. Podobno cyfrowe lusterka poprawiają nieco aerodynamikę i tym samym zwiększają zasięg samochodu o około 7 km. Kolejny, opcjonalny ekran to ten dla pasażera, który jak dla mnie zawsze jest czymś zbędnym. Co gorsza, w Audi jest on w innej technologii niż te 2 główne ekrany, czyli tamte są OLEDami, a ten tutaj to jest TFT, co od razu widać, bo ma gorszą jakość. Są tam też gry, ale jak chwilę na nich pogramy, to ekran się robi mocno gorący. No tak jak mówię, nie widzę żadnej zalety takiego rozwiązania. To pora na 2 ekrany, które zawsze dostaniemy. Jeden to cyfrowe zegary, które nie są jakoś mocno rozbudowane, a raczej nie pozwalają nam ich mocno zmieniać. Jest parę kolorów czy tam widoków, ale ogólnie personalizacja jest dość skromna.
Na boku mamy różne funkcje, które oczywiście możemy wyświetlić, a mi klasycznie brakowało takich zwykłych widoków z okrągłymi zegarami. No dobra, chociaż może i takie zegary do auta elektrycznego pasują. Drugi ekran, który zgodnie z panującą ostatnią modą, której ja nie lubię, jest połączony z zegarami. I tutaj jest dziwna przypadłość, otóż pod niemal każdym kliknięciem jest takie samo opóźnienie. No po każdym jest zawsze około 1 sekundy opóźnienia, co jest denerwujące. Sam system jest też początkowo nieco skomplikowany, ale szybko się go uczymy. Niestety, klimatyzacją sterujemy już tylko na tym tablecie. Swoją drogą jest też nowość, którą pewnie zauważyliście, jaką jest ta płytka na drzwiach, gdzie poza lusterkami obsługujemy też zamkami, ale i pamięcią foteli czy światłami. Podobna płytka, którą można smyrać, ale i wciskać, jest na kierownicy po obu stronach. I o ile na boku można przymknąć oczy na takie rozwiązanie, tak już na kierownicy wolałbym fizyczne przyciski. Dobra, to sprawdźmy materiały i spasowanie. Spasowanie jest naprawdę wysokim poziomie, niemal nic nie skrzypi i się nie rusza, nawet jak mocno szarpałem. Podczas jazdy w ogóle jest absolutna cisza. Tylko tutaj podobnie jak i z tyłu, tak i z przodu, plastik wokół klamek jest straszny. Ja nie wiem, co te marki premium ostatnio mają z tymi elementami, bo to samo zaczęło się dziać w nowych modelach BMW. No i słabo, że jest tak dużo tego piano black na środku. Fujka. Dobra, to jeszcze schowki i złącza i potem pogadamy o silnikach i napędzie. No właśnie, napęd. Pamiętacie mój fantastyczny żart z początku filmu o Quattro? No cóż, to trochę nie trafiłem z autem, ponieważ owszem, Audi A6 e-tron może być z Quattro, czyli z napędem na 4 koła, ale akurat ten wariant, który testuję, jest pędzony na jedną oś. No i teraz szok, jest pędzony na tylną oś. Zgadza się, mamy tylnonapędowe Audi. Kiedyś ta cecha przypadała tylko dla Audi R8, a ostatnio taką platformę dostały auta elektryczne, czyli Audi Q4 e-tron, Q6 e-tron oraz właśnie nowe Audi A6 e-tron. I tak, można wyłączyć całkowicie trakcję i tak można latać bokami. Co za czas, że mamy tylnonapędowe elektryczne Audi A6. I nowe Audi A6 występuje w 3, a nawet i w 4 odmianach, jeśli doliczymy do tego Audi S6 e-tron. Podstawowa ma napęd na tył, 286 koni oraz baterię o pojemności 76 kWh netto. Dalej mamy wersję e-Performance, która ma już 367 koni i baterię o pojemności 95 kWh netto oraz także napęd na tył. Kolejna wersja ma już napęd na wszystkie koła, 428 koni oraz również baterię 95 kWh netto. Na szczycie jest, tak jak myślicie, Audi S6 e-tron, która ma ten sam napęd na 4 koła oraz tą samą baterię 95 kWh netto, ale ma jeszcze większą moc, bo już 503 konie. Ja do testu wybrałem wariant mocniejszy, tylnonapędowy, czyli jest to wersja o mocy 367 koni, która powinna robić setkę w 5,4 sekundy. Pora to sprawdzić. Wynik to 5,8 sekundy, czyli gorzej niż deklaruje producent, ale to dlatego, że nie było na to warunków. Test, jak widzieliście, nagrywałem w zimowej scenerii i po prostu ciągle było ślisko, więc te 5,8 sekundy i tak uważam za dobry wynik. Tutaj auto nieźle skleiło, ale przy wyłączonej czy uśpionej trakcji już czuć było mocniejsze uślizgi. Auto ma nawet procedurę startu, ale przy takich warunkach auto się za bardzo ślizgało.
ale i tak osiągi są naprawdę bardzo dobre, tak samo jak i elastyczność, ale to wiemy z każdego elektryka. W elektryku kluczowe ma być zużycie energii, więc porozmawiajmy od razu o nim. Tak jak mówiłem, ja testuję odmianę z większą baterią o pojemności 95 kWh, czyli naprawdę bardzo duża. W mieście, w takich warunkach jak widzicie, czyli zima i często mrozy, potrafiłem zejść nawet poniżej 20 kWh, co uważam za bardzo dobry wynik jak na tak duże auto. Na trasie również jest nieźle i samochodem da się zrobić dystans z Warszawy do Zakopanego na jednym ładowaniu. Oczywiście przy założeniu, że startujecie z baterią pełną na 100% oraz że macie na tyle silną psychikę, żeby dojechać na poziomie dosłownie 4-5% do celu. Komputer będzie Wam cały czas pokazywał, że nie dojedziecie, ale uwierzcie mi, da się. Da się zrobić te 400 km jadąc zgodnie z przepisami, choć to oczywiście jest nieco bez sensu i lepiej po drodze zatrzymać się na chwilę i naładować. Przy 120 na godzinę zużycie A6 e-tron to około 23 kWh, co jak na zimowe warunki jest naprawdę świetnym wynikiem. Audi A6 e-tron to prawdopodobnie najoszczędniejsze elektryczne Audi, jakie jest dostępne. Tutaj kluczowa jest aerodynamika, bo auto jest bardzo opływowe i oczywiście ciężkie, bo testowany egzemplarz waży 2260 kg i mamy bardzo mały uciąg na przyczepę, bo zaledwie 750 kg. Ale to są wady niemal każdego elektryka, czyli duża masa, małe możliwości pociągowe i mały zasięg w trasie przy wyższych prędkościach, czyli częstsze i dłuższe postoje na trasie. Nowy Audi A6 obsługuje ładowanie do 270 kW, a to oznacza, że przy idealnych warunkach auto naładuje się nam od 10 do 80% w około 21 minut. Tylko tak jak mówię, musi być ładowarka 270 kW. I Audi A6, podobnie jak i inne elektryki z gamy Audi, ma dwa gniazda ładowania. Po jednej stronie mamy DC, a po drugiej AC. A sama jazda A6 jest bardzo przyjemna. Auto jest świetnie wyciszone i bardzo komfortowe, chociaż czuć, że jest ciężkie i nawet pneumatyka tego nie ukryje. Jest po prostu sztywniejsze, ale i tak uważam, że jest komfortowo i przyjemnie. To sprawdźmy więc, czy ceny też są przyjemne. Podstawowy Audi A6 Avant, czyli kombi e-tron, kosztuje 307 000 zł z napęd na tył i 286 koni oraz baterię 75 kWh. Większa bateria 95 oraz moc 367 koni to już wydatek 369 000 zł, a opcje zapewne na wszystkie koła to 388 000 zł. I to są ceny za odmianę kombi. Odmiana Sportback jest o 8 000 zł tańsza i startuje od 299 000 zł. Ja wiem, że nie da się porównać tego do odmiany spalinowej, bo to inne auta, ale poprzednie Audi A6 Avant spalinowy z silnikiem 45 TFSI, czyli 2-litrowa turbobenzyna o mocy 265 koni, kosztowało 279 000 zł, czyli o 28 000 zł mniej niż nowe elektryczne. Osiągi są zbliżone. Lepiej jednak A6 porównać do konkurencji, a tutaj na rynku jest tylko BMW i5, które również oferuje wersję kombi oraz limuzynę. i5 jest nieco większa, waży podobnie, ale też ma mniejszą baterię i jej cena zaczyna się od 355 000 zł, czyli o 14 000 zł mniej niż Audi A6 o podobnej mocy. Z tym, że mówię, A6 jest delikatnie szybsza, mocniejsza i ma większy zasięg. No ale tak czy inaczej, jest drogo. Jest drogo, jest dziwnie, jest elektrycznie. Największą zaletą nowej A6 to z pewnością zużycie energii i osiągi, czyli dwie najważniejsze kwestie, na których ktoś decyduje się na auto elektryczne. No dobra, trzecie to cena, a tutaj jest drogo, chociaż po premium pewnie każdy się tego spodziewał. Największa wada Audi A6 to tylna kanapa, która jest po prostu niewygodna. Wygląd przemilczę, bo każdy ma inne gusta. I pamiętajcie, to nie jest koniec Audi A6, bo Audi A7 będzie dokładnie tym samym, czym wcześniej było Audi A6. To po prostu kolejne zamieszanie przy nazewnictwie. Ostatnio było przy oznaczeniach silników, a teraz przy oznaczeniach modeli. Cześć!